Poznajcie Ricoha MPC 306, jedna z bardziej popularnych kserokopiarek obecnie na rynku. Jest to maszyna z formatem tylko A4, ale jest to maszyna laserowa, kolorowa. Zazwyczaj, a właściwie zawsze ma podajnik oryginałów automatyczny. To jest duży plus. To jest oczywiście też i skaner sieciowy. Maszyna zazwyczaj wyposażona jest w jedną kasetę i ma do tego estetyczną, w cudzysłowie, szafkę. Jeżeli macie odrobinę szczęścia albo inne wymagania, możecie zamiast szafki postawić takie fajne coś z kasetami dodatkowymi. Jak kto woli. Maszyna zajmuje o wiele mniej miejsca niż inne kserokopiarki kolorowe z formatem A3. Zawsze taka maszyna wyposażona jest w gniazdo sieciowe zwykłe RJ45 i wyżej USB, żeby podłączyć sobie po prostu ją tylko i wyłącznie do komputera. Dla bardziej wymagających, tudzież żyjących w innej epoce, jest jeszcze linia do telefonu, faksu i tak dalej. Dwa gniazdka USB umieszczone są w pozycji niby by się... Te dwa gniazda umieszczone są niby w lokalizacji z dupy, ale nie przejmujcie się, bo to jest tylko takie złudzenie. Dla operatora gniazdka USB są tu, na panelu, więc nie ma się co martwić. Panel operacyjny, duży i przejrzysty. Panel operacyjny, duży, przejrzysty. Nie jest to jeszcze wzór doskonałości, ale jest to już coś. Pamiętajcie, że te panele są raz bardzo delikatne, a dwa jest w nich, nazwijmy to, system. Taki panel kosztuje sporo pieniążków, jakby miał się zepsuć. Dobrze, jeżeli zdecydujecie się na zakup takiej maszyny, co musicie o niej wiedzieć? Co się w niej wymienia? Przede wszystkim w podajniku oryginału czasem przychodzi czas, żeby wymienić rolkę. Pod spodem jest jeszcze jedna rolka i tutaj widać trzecią rolkę. Czyli 3 rolki pobierania papieru wymienia się w podajniku oryginałów. Możecie kopiować wsadzając oryginały tu lub kładąc oryginały po prostu na szybę. Czasem wyczyść małą szybę i oczywiście dużą. Z przodu co się dzieje? Z przodu jest klapa i kaseta. Nas interesuje bardziej bok. Pamiętajcie wszyscy mili, że w maszynie jest zespół grzejny, który jest elementem dość kosztownym, ale jest to po prostu materiał eksploatacyjny, który czasem się zużywa. O, nic nie widać. Piec to jest materiał eksploatacyjny, który się albo zużywa, albo po prostu ulega uszkodzeniu lub zużyciu. Tu widzimy pas transferowy, on się wyciąga z boku, do tego dojdziemy. Ale tu jest jeszcze wałek, wałek transferowy, który czasem też trzeba wymienić. Jest to materiał eksploatacyjny. Podajnik ręczny, jeżeli kopiujecie na grubym papierze albo na kopertach, warto skorzystać z tego rozwiązania. Jeżeli będziecie dużo pracować na bypassie, to tutaj są rolki, które też czasem się wymienia z przodu. Jak już wspomniałem, jedna kaseta na papier, wymienia się w niej rolkę pobierania papieru. A pod rolką pobierania papieru jest jeszcze separator, który też wymienia się razem z rolką. Nie zapominajcie o tym. No i wreszcie pokrywa główna. Wszyscy myślą, że wymienia się tylko tonery, czarny, niebieski, czerwony i żółty. No ale nie. Oprócz tego wymienia się to wszystko, co powiedziałem. Jest tutaj jeszcze fantastyczny pojemnik na zużyty toner, który się wymienia. Wymienia się moduł bębna i dewelopera czarny, moduł bębna i dewelopera niebieski, czerwony i żółty. To wszystko są materiały eksploatacyjne, które podlegają naturalnemu zużyciu, a ich normy nie są określone. Podawana jest tylko ich maksymalna wydajność. Czy taką maszynę warto kupić, czy nie warto? Nie wiem, zastanówcie się sami. Maszyna nie jest zła, maszyna nie jest dobra. Pozdrawiam.